Witam serdecznie. Kolejny odcinek z cyklu odbudowa motocykla Sokół 1000. Dawno już nie było vlogów, powiem wam przez ten zlot w Łebie jakoś tak tyle rzeczy na głowie, że to wszystko wyhamowało i mam nadzieję, że za chwilę to wróci do normy, że pojawią się vlogi, że będę tutaj dla was nagrywał regularnie. Na razie wchodzą jeszcze tam te filmy, zapis koncertów i takie różne inne rzeczy. Dzisiaj też sobie pogadamy, zaraz wam wrzucę materiał tutaj z warsztatu, co się dzieje, bo dzisiaj była reanimacja takiego elementu jak pokrywa rozrządów w Sokole. Było z tym przygód, zobaczycie jak to się skończyło. Także miłego seansu życzę i na koniec jeszcze chwilkę sobie pogadamy, zobaczymy co tutaj się dzieje u mnie w stodole. No, cześć Marcin, co się dzieje? No, najgorszy element twojego silnika dzisiaj w ogóle, to jest dekiel, pokrywa rozrządu. Co tu się działo? Tu kiedyś to wszystko odleciało, ktoś to naspawał, dospawał, uspawał, nie wiem jak to nazwać. Nie będę się wyrażał, ale no tak, to się do niczego nie nadaje. I wstępnie wyfrezowaliśmy powierzchnię, żeby tylko zobaczyć jak krzywe to jest. No jest to na tyle krzywe, że w ogóle tutaj powierzchnia, tu widać jak szedł frez, tutaj jest niżej, więc nie ma szans być szczelne jakkolwiek. My to wszystko musimy tutaj napawać, wyszlifować, napawać od nowa, żeby wykonać tu w ogóle powierzchnię styku jakąkolwiek. Najgorszym problemem dla mnie jest to, bo tutaj te ranty to też trzeba napawać, żeby to już wszystko jak robimy, to robimy. Ale najgorszy problem jest to, że ktoś tutaj sobie przerobił układ smarowania w niewiadomy mi sposób, bo praktycznie pozbawił ten silnik smarowania ciśnieniowego, zaspawując tutaj otwór na prawy czop olejowy wału korbowego. Tu jest otwór, który jest oryginalnie z gwintem. W to wchodzi ten przewód ciśnieniowy. Te przewody oczywiście nie są oryginalne, to są jakieś tam rurki miedziane, kombinowane, doginane. No i ta rurka widać, że szła gdzieś zupełnie w inne miejsce. Nie mam pojęcia gdzie. Się nie dowiem. No jest tutaj wlutowana na sztywno, więc ten kąt jest dla mnie tak abstrakcyjny, że no nic nie mówi. Nie mam pojęcia po prostu. To jest dla mnie enigma. Pompa wchodzi w ten sposób na silniku. O, tak możemy to zobrazować, więc ten przewód gdzieś by patrzał sobie, nie wiem. Powietrze pod tylny cylinder. Tyle. Natomiast no tu jest masakra. To jest jesień średniowiecza. Trzeba napawać wszystkie te powierzchnie tutaj, jeżeli chodzi o ten ubytek. Zaspawać wszystkie otwory mocujące pompę olejową, ponieważ wszystkie są rozkalibrowane, rozwiercone, poniszczone. Tu powinny być gwinty M5, M6. Natomiast tu są już dziury chyba z 8. To trzeba będzie zaspawać całe, wyfrezować najpierw na czysto, później zaspawać i dopiero wykonywać ten otwór. I to nie jest do końca prosta operacja, ponieważ tu jest takie złącze, które oryginalnie też go tutaj nie ma, ale jeszcze się zachowało. O, jest tam bieżnia, widać taką tulejkę mosiężną, która opiera się czołowo o prawy czop wału. No i to jest bardzo ważne uszczelnienie w tym silniku. Główne uszczelnienie, które jest odpowiedzialne za dostarczenie oleju na stopę korbowodową, no i dalej wiadomo na tłoki i wszędzie. To odróżnia tego Sokoła od wcześniejszych, które tego rozwiązania nie miały. I no, przywrócenie tego do oryginału będzie problemem. Mnóstwo pracy. Zobaczymy co tu jest w środku. No, podejrzewam, że syf i dziadostwo. Tu wszystko było poniszczone, widać. Tu ktoś spawał, poprzetapiał się tak jakby. No, spawał to jest tutaj wyrost określenie, natomiast no, próbował coś robić. No tyle. To, że otwory są rozkalibrowane pod tulejki do rozrządu, to nas nie martwi, no bo sobie zrobimy większe tulejki w tym momencie i zabielimy te otwory, dodamy im znowu kształt, no i okej. Natomiast no to tutaj wszystko to jest problem. Gdzieś ten silnik tutaj czymś mocno oberwał. No i trzeba zobaczyć jakie to ma kształty, nie? To jest jak z plasteliny po prostu. To nie trzyma wymiaru kształtu niczego, także trzeba to odtwarzać. Czyścimy to teraz. Później to będziemy frezować, później czyścić dalej, żeby to móc napawać, bo na takim syfie się nie da spawać.
No i tyle. Tu trzeba będzie zrobić nowe zaślepki, bo są... Bo jednej brakuje, ta jest nieszczelna, na pewno widać, bo nawet jak było to w myjce przez chwilę, żeby to odgnoić, to już cieknie stąd, więc cieknąć będzie nadal. No masakra, tu ilość pracy przy tym elemencie będzie bardzo duża. O ile to w ogóle się uda, bo to jest taka operacja już, no... Powiem szczerze, no wskrzeszanie czegoś, co już było na złomie, no bo tak, ktoś to zepsuł tutaj po prostu. Tą pseudonaprawą, no ale nieistotne. Musimy to wszystko teraz wydrapać, wyszczotkować, żeby to napawać te ubytki, żeby zrobić tu powierzchnię, później nadać temu kształty, żeby to jak najmniej było widać. Później dać do szkiełkowania, żeby to wyczyścić, no i później sobie będziemy na nowo patynować, to wszystko postarzać, natomiast no nie da się przeprowadzać obróbki na takim syfie, bo pozostawiam bez komentarza. Natomiast no tak, tu będzie co robić. Tu będzie co robić i nie wiadomo, czy się uda. No, zobaczymy, będziemy o to walczyć. Pozdrawiam. No hej, mamy wyczyszczoną tą pokrywę przygotowaną do spawania na tyle, na ile się udało. Są porobione stożki, wiadomo, żeby te otwory zalać. Tu wywiercony otwór w miejscu, gdzie był pierwotnie otwór smarowania. No i tam w środku jest wszystko, tam są pory, kamień, wtrącenia, wczesne formy życia, co chcesz, no to tak wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie spawać. No już myślę, że średnio. To tyle, no podgrzewamy to, próbujemy spawać i zobaczymy, jaki będzie wynik. Cześć Marcin, co się dzieje? Mamy tutaj popisane współrzędne maszynowe i zrobiony projekt, według którego będziemy obrabiać Twoją pokrywę rozrządu. To jest Twoja pokrywa rozrządu po naszych zabiegach spawalniczych. Mamy tu wykonaną w tej chwili powierzchnię widzisz tego, co było tak całkowicie poniszczone, więc jest to przylgnia pompy olejowej wykonana. Cały środek był napawany no, już kiedyś przez kogoś, poprawiany teraz. U nas jest zrobiona tutaj powierzchnia. No i tyle. I teraz będziemy obrabiali na nowo wszystkie otwory ze współrzędnych, które są odbiciem tego, co jest w karterze, czyli w prawej części korpusu silnika, który jest teraz zapięty. Jest obrobiony, tak, jest płaszczyzna zrobiona, czyli ten dekiel leży, więc potocznie, idealnie, on się tu nie huśta w żadną stronę, tak. Tu mamy współrzędne po prostu maszynowe, no i tyle. I teraz będziemy sobie robili osiowanie rozrządu i dorabianie nowych obsad osiek, dźwigienek, popychaczy, ponieważ tu jak widzisz w środku też ktoś prał śrubokrętem, już chciał sobie to spiętrzyć ten materiał, bo miał tu luz i tak się ratował, no nie? Więc my tutaj już musimy tu i tak robić redukcję, czy po prostu grubsze tuleje i zrobimy ślepe tuleje, które od razu będą miały tutaj taki półkolisty kształt, bo tu oryginalnie były takie blaszane zaślepki, które i tak tu na 100% musiały cieknąć, bo tu u Ciebie nie ma w ogóle już powierzchni, nic, to jest wszystko zeżarte, zniszczone i taka to jest rzeźba, niesamowite modelarstwo i mnóstwo roboty, żeby z tego wyjść, żeby tą Twoją pokrywę uratować. No gdzieś tam będzie widać, że to jest spawane, jak już mówiłem, bo to jest przez kogoś cały ten element dorobiony. No, ja to tak ratowałem na tyle, na ile, żeby po prostu było tu w ogóle jak zrobić płaszczyznę, prawda? Żeby to w ogóle mogło śmigać. Także to są pierwsze operacje. No a teraz będą następne, żeby dekiel był deklem znowu. No i tak, będę meldował o tym, co się dzieje. Dalej na razie nic spektakularnego. Zajmujemy się tym. Póki co jakaś tam blacharka też się dzieje w międzyczasie, ale to będę później pokazywał, jak już będą jakieś rzeczy widoczne. Na razie to mało spektakularne, więc jest wszystko w trakcie. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje? Mamy wykonane obsady osiek dźwigienek zaworowych, tak, z takimi półokrągłymi końcami, które będą osadzane. One są nadwymiarowe, czyli dekiel został roztoczony tutaj w otworach centrycznie, tak jak to było. One będą teraz, dekiel będzie grzany, będą osadzane, żeby się działo to sobie ciasno
tym deklu. Dekiel został zregenerowany, jak widzisz. Wykonane nowe otwory pod mocowanie pompy, pod mocowanie samego też dekla, kołki ustalające i tak dalej. Także teraz to będzie grzane. Te otwory też są zlegalizowane, tak, wyfrezowane jest to na nowo, żeby było wszystko równe. No i będziemy dorabiać nadwymiarowe tulejki na rozrząd, żeby to się chciało ładnie tutaj trzymać. No i tyle, także teraz to będzie osadzane tu w tych otworach, później tulejki rozrządu, no i dekiel będzie uratowany. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje w tej chwili? Mamy zapięty na frezarce twój silnik na prawy karter i w tej chwili rozfrezowujemy otwór odsysu czy powrotu z pompy oleju, czyli krótca, który zbiera olej. No tutaj był zerwany gwint, więc trzeba to rozfrezować najpierw pod jakiś tam wymiar, żebyśmy sobie zrobili z M18 na M20, bo najmniej inwazyjna to będzie naprawa. Nie chcę tego spawać, żeby to redukować, bo no bez sensu jest to męczyć, więc teraz robimy to. Mamy już złożony rozrząd. Pokrywa jest próbnie założona, zregenerowana, jak widziałeś. Powierzchnia pompy, tu jest wykonany gwint, jeszcze trzeba będzie fazownikiem zrobić, żeby nie było takich ogrysków, ale mamy wykonany gwint centrycznie do obsady wału korbowego. Rozrząd kręci się w palcach. Jest na 300 luzu, tak jak powinno być, więc to jest zregenerowane. To zrobimy z tego później jakiś tam odcinek czy film po prostu, no natomiast tu są już zaślepki wykonane, te śruby oczywiście tymczasowe do obsadzenia tego dekla. No i tyle, także dekiel będzie śmigał jak nowy. Wiadomo, że jak nowy wyglądał nie będzie, no bo to już jest jakaś dawna naprawa, natomiast jest to uratowane. No, ogrom pracy przy tym wszystkim, to jest modelarstwo po prostu. Teraz ratujemy to, później się będziemy zabierali za szpilki, o których mówiłem, bo szpilki są porwane i już przerabiane i już naprawiane. To jest ten króciec, który teraz się frezuje na maszynie. Tam był zerwany ten gwint i my będziemy musieli tą śrubę, ten nypel tak naprawdę tutaj dorobić na większy skok, na większą średnicę, a tą nakrętkę zostawimy, tą śrubę banjo, tak to się nazywa, no to zostawimy oryginalną, nie? Żeby jak najmniej możliwie ingerować. To są szpilki, które i tak już nie są oryginalne, w sensie te dwie są, te nie, to są naprawcze szpilki, co ktoś robił na M11 razy 1,5. Mamy tu teraz taki gwintownik też. Ja to jeszcze raz przegwintuję. Na przykład ta szpilka już była naprawiana i ta tutaj, czyli można powiedzieć tylne, przepraszam, w tym momencie. Przednie są, bo to lewy kartę. Przednie są ok, jest M10 oryginalny. No tak, bo telefon mi przerwał poprzedni film, więc co się dzieje? Mamy rozebrany teraz, zdjęty dekiel rozrządu, pokrywę rozrządu. Mamy wykonane nowe tuleje do rozrządu, jak widać. Ta tuleja została spłaszczyznowana do wymiaru tej, żeby były jednakowe. Po osadzeniu już co do setki, żeby to po prostu zachować przesuw poprzeczny wałków. To jest bardzo ważne. Oczywiście tu jeszcze będziemy dawali specjalne podkładki, takie, które muszą być na tym połączeniu, ale to nieistotne, nie teraz o tym. Mamy tak osadzone nowe ośki dźwigienek zaworowych. Mamy tutaj, to widać, wykonane te obsady nadwymiarowo, bo to było wszystko rozbite i rozkalibrowane, owalne i poniszczone po prostu, więc to jest zrobione, płaszczyzna styku z zachowaniem geometrii jest zrobiona, czyli wiemy, że silnik się schodzi idealnie i schodzi się, mamy Twoje wałki rozrządu, tak? Wałki też zostały tutaj splanowane, bo tu była taka korozja, nieładna ta powierzchnia styku z deklem. Jeden wałek, drugi. Tak, mamy, to się wszystko nam kręci smacznie.
Po założeniu dekla tak samo. W pokrywie mamy tak samo wykonane, jak już wcześniej widziałeś, obsady tych osiek dźwigienek w takim samym wyglądzie, jak to było oryginalnie. Były takie zaślepki, natomiast my to mamy już jako jedną część w celu uszczelnienia tego, bo tu ta powierzchnia już jest na tyle skorodowana i zniszczona, że to by nie było szczelne. Tu mamy, widziałeś, poprawiony ten otwór pod aparat zapłonowy, no i zregenerowaną powierzchnię pod pompę już na śruby M6, dlatego że już też ktoś pompę tam przerabiał. No mniejsza o to. Mamy wykonany ten gwint do smarowania ciśnieniowego, tak? Czyli główne połączenie ciśnieniowe silnika, czyli miejsce, w którym olej jest dostarczany na prawy czop główny wału. Więc no tyle. Tu jest wykonana też powierzchnia na tym deklu, na tej pokrywie. Nie poprawiam już tego, co tutaj ktoś kiedyś tworzył jakoś estetycznie, bo to nie ma dla mnie większego sensu. Zwyczajnie w tej aplikacji jest to naprawa jakaś tam historyczna, myśmy to tylko poprawili. Jak to się mówi, no są to zawsze kompromisy. Natomiast to jest zregenerowane. Tutaj już pokazywałem wcześniej, że są nowe dźwigienki, tak? Na to połączenie tutaj później pod rozrząd, więc to wszystko tu będzie jak nowe. Po prostu nowe, w ten sposób, więc tak, praktycznie tydzień pracy i modelarstwa, żeby to zrobić. To najgorszy element z całego tego silnika, bez wątpienia schodzi nam się to wszystko, tak, więc tu kręci się to wszystko w palcach, 100% jest zachowana osiowość, tak jak ma być, nic się z tym dziać nie będzie. To już pokazywałem też wcześniej, że w to miejsce są nowe prowadnice popychaczy z popychaczami, że to będzie bez luzów sobie pracowało tak jak było fabrycznie. Teraz jeszcze sobie poszlifujemy te śruby regulacyjne, bo one są takie po tokarce tutaj brzydkie. Także zaraz sobie pójdziemy na szlifierkę i przeszlifujemy sobie tutaj śrubki ładnie, żeby były te powierzchnie jak mają być. Tam gdzie kontakt z trzonkiem zaworowym. No i tyle. To jest jakiś ogromny krok. Ten gwint będziemy wykonywali później. Jak już widziałeś, to było na frezarce rozfrezowane. Głowice już pokazywałem wcześniej. Czekają, są gotowe, tu się już nic nie wydarzy. Jedna, druga. Dekiel też chyba pokazywałem, jak pamiętam, powierzchnię styku z obudową. No i co tu mamy jeszcze? Zrobioną stronę lewą, uszczelniacz główny, czyli otwór jest roztoczony. To, co było tutaj takie połamane, poniszczone, ta obsada tego uszczelniacza filcowego, więc tu w tym miejscu będziemy teraz mieli już nowożytny zimmering po prostu, który będzie działał bardzo dobrze. No i tyle. Tu jest ta powierzchnia też poprawiona, bo to też było poharatane. Kolejnym problemem jest to, że szpilki, jak już mówiłem, trzeba dorabiać nowe, no bo tu są porwane te gwinty, ktoś już to kiedyś naprawiał. Tu jedne szpilki są oryginalne, drugie już nie, bo jest M11 razy 1,5, jak mówiłem, więc musimy to też przekalibrować, zrobić nowe ciasne szpilki, żeby cylindry siedziały tak jak mają siedzieć, że to jest ważny element. To już też pokazywałem, że jest zregenerowana ta powierzchnia obsady wału korbowego, nowe łożysko, no wiadomo, ten element oryginalny jak najbardziej zostaje. No i to będzie to połączenie, prawda, później na gorąco sobie to będziemy tutaj montować. Mamy wykonaną też powierzchnię styku, tak jak pokazywałem wcześniej, czyli karter jest przejechany dosłownie tyle co tyle, żeby go zrównać. To miejsce tutaj, gdzie to było pomłotkowane, gdzie właśnie wystawały te uszkodzenia, to było bardzo słabe, więc to jest poprawione z zachowaniem zamka oczywiście. No i tyle. Także początki jakieś już za nami. Sprężyny zaworowe nowe już też pokazywałem, więc geometria karteru jest. To jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj jeszcze szpilki, cylindry już chyba Ci pokazywałem wcześniej, że są obrobione, natomiast jeszcze czekamy na zawory.
Pokazywałem już płaszczyzny, tak, że to mamy porobione, więc pohonowane już na gotowo, na wymiar docelowy, więc to zostaje. Gwinty są poprawione kalibrownikiem, więc wyczyszczone, podspawane tam, gdzie były uszkodzenia. No i tak, i następnym etapem będzie teraz wał korbowy. Tu jeszcze trzeba zrobić porządek z tą odmą, co ktoś zaślepiał i tak dalej. No mnóstwo detali jeszcze tu będzie, natomiast teraz kolejnym etapem będzie wał korbowy. Później jak przyjdą zawory, to będziemy obrabiali gniazda zaworowe. No i tak, pozdrawiam. No hej, co się dzieje dalej? Ratujemy Twoje śruby głowic, żeby je odzyskać, no bo stan tego jest jaki jest. No jest to przede wszystkim cholernie brudne, skorodowane. No i walka jest o to, żeby je odzyskać i uratować i wykorzystać ponownie. No trzeba te gwinty poprawić. To, co się uda uratować, uratujemy. Jednej sztuki na pewno brakuje, trzeba i tak będzie dorobić. No to nie jest problem, natomiast no są tu jakieś tam innowacje, ale to nic. Zachowały się nawet numerki na niektórych. Już nie pamiętam. O, tu ładnie widać. No, uratujemy co się da, resztę dorobimy. No podkładki to już wiadomo, że sobie darujemy, no bo takiego syfu nie będziemy wkładać, natomiast no jest to wszystko takie, jakie jest, no. Jakie może być po tylu latach, także odzyskujemy śruby i to będzie jakiś kolejny krok do tego wszystkiego. W tej chwili jeszcze do mycia muszą iść komponenty, które tak są jak dostarczyłeś. No trzeba po prostu to teraz zanurzyć w myjce na dłuższy czas, żeby to odpuściło. Tutaj parę elementów jeszcze trzeba będzie wykonać, jak widzę, bo to jest ta szpilka. No hej, co się dzieje? Teraz mamy tutaj rysunek i robimy Twoje szpilki do karteru, tak? Mamy porobione te M10. W karterach mamy już porobione, poosadzane łożyska, powkręcane na mocne, już nowożytne śruby, które to będą trzymać, bo zawsze w tych silnikach był problem, że te obsady wyjeżdżały. Jest to oczywiście na kleju zabezpieczone, że się to nie będzie luzować, jak fabrycznie miało to miejsce. Łożysko jest nowe, japońskie, ale identyczne z tym, co tutaj było fabrycznie, więc tu żadnych zmian nie ma. Tu jest już osadzony ten uszczelniacz, o którym wcześniej mówiłem. Tu są już, teraz zrobiliśmy szpilki, tak, czyli szpilki z tym gwintem fabrycznym M10, a tutaj będą teraz naprawcze M11, które już zresztą tutaj były w tym bloku. Tu jest poprawiony ten gwint, jest to przekalibrowane na nowo. Tu są też szpilki M10, myśmy je zrobili tak trochę ciaśniej, smaczniej, pasowniej, żeby sobie w tym karterze siedziały, wiadomo, nie miały tendencji do wykręcania się. Zaraz je będę osadzał oczywiście na kleju. No i tyle. To już jest wszystko umyte, przygotowane do montażu, wyczyszczone, wyszczotkowane też w środku. Mamy osadzone łożysko na stronie prawej. Tak samo kręci się to ładnie, nic temu nie dolega, więc teraz będziemy wkręcali szpilki i to są jakieś początki tego, że można powiedzieć powstaje silnik. No i tak, mamy już też wydystansowany na przesuwy boczne rozrząd, więc wałek z krzywką od zapłonu, wałek z napędem pompy oleju. To już mamy też porobione, kręci nam się to, wiadomo, leciutko, smacznie, tak jak się ma kręcić. To już też jest wyczyszczone, porobione są otwory smarne, które tutaj też oryginalnie były w tych tulejkach od góry, takie nacieki olejowe, prawda? Więc zakładamy sobie dekiel, o, gdzieś tak, z niedużą siłą. Coś tutaj, jakieś paprochy, czasem kołki. No nie chce mi się to teraz zejść. Gdzieś tam pewnie kołek sobie, tak, bo osadzałem kołki, będę musiał jeszcze zobaczyć, czy któryś kołek ustalający nie chce. Może jest za duży delikatnie i potrzeba już teraz siły, żeby to wbić. Nie chcę tego teraz robić, bo będę miał problem, żeby to wyjąć. W każdym razie rozrząd się kręci po osadzeniu dekla w palcach, więc to jest już wszystko zregenerowane i tyle. Będziemy dorabiali jeszcze te śruby pod wzór oryginalnych tutaj. Tam chyba tylko 3 są oryginalne, które były.
tym silniku, no i całą resztę. Teraz będzie można już po wkręceniu szpilek osadzać porwadnice z popychaczami. Śruby regulacyjne zostały przeszlifowane, żeby je tam ładnie zrównać. No i tyle. Także to będzie można zaraz osadzać na takim kleju uszczelniającym już bardziej. No i potem dorabiać szpilki łączące silnik i tak dalej, bo tu wszystkie śruby są po prostu skatowane, poniszczone. Te łączące kartery, no niestety to jest słabizna, jest to już pomęczone, odkręcane przecinakiem. No i tak, no ale to są jakieś początki tego, żeby powiedzieć, że mamy znowu z tego silnik. Silnik jeszcze może za wcześnie, ale komponenty, tak? No i tyle, wszystkie gwinty tu były poprawiane, przeczyszczone, przeleciane też fazownikiem, żeby nie było jakichś takich wyobleń i zniekształceń, żeby cylindry siedziały jak mają siedzieć. Także no tyle, będę meldował co dalej. Dobrze, teraz robią się Twoje szpilki M11, tak, czyli z grubszą podstawą, to tym elementem, który będzie wkręcany w karter, tak to ktoś naprawiał już kilkadziesiąt lat temu. No i tak też będzie, tylko że no w troszkę lepszej jakości. No i tyle, także robimy szpilki i praktycznie jeżeli chodzi o jakieś szpilki i śruby co do obsad cylindrów i głowic, to mamy skończone. Teraz będziemy zajmowali się robieniem szpilek łączących kartery. Pozdrawiam. No dobrze, kolejny dzień walki przy Sokole. Co się dzieje? Mamy wydystansowany rozrząd w sensie i wałki, i dźwigienki zaworowe razem z podkładkami takimi dystansowymi i tak dalej, więc tak aby przesuw boczny tych dźwigienek był jaki ma być, ale jednocześnie bez ocierania o koła zębate rozrządu i tak dalej, więc to się nam kręci wszystko fajnie jak ma się kręcić, się już nic nie zmieni, więc ten układ jest tutaj, można powiedzieć, gotowy. I teraz, żeby tą stronę móc zakończyć, to co zajmujemy się Twoim czopem, głównym prawym czopem i co się dzieje. Czop jest w dobrym stanie i nic mu nie dolega poza jedną rzeczą, ta powierzchnia czołowa, po której właśnie pracuje uszczelniacz. To jest to połączenie, którego tutaj nie było, które ktoś zaspawał pierwotnie, tak? To jest to główne połączenie ciśnieniowe. I ta czołowa powierzchnia jest odpowiedzialna za właśnie pracę tego mechanicznego uszczelniacza, który do niego, że tak powiem, dociska. No i to trzeba wyszlifować, bo ta powierzchnia jest tu zniszczona całkowicie. Trzeba ten czop wyszlifować, zrównać, żeby później, gdy będziemy dorabiali ten element łączący, bo jego w ogóle nie ma, także trzeba dorobić nypel razem z takim tłokiem właśnie, tłoczkiem malutkim z brązu. No i sprężynką w środku, czyli no, to jest najważniejszy, tak naprawdę najbardziej odpowiedzialny element w tym silniku. Poprzez to dostaje się cały olej na stopę korbowodową, no i tak już mówię, podtłoki i no nie tylko przez to, bo jeszcze jest jedno połączenie tutaj ciśnieniowe od góry pomiędzy cylindrami, ale to jest główny element smarujący, główny komponent, który odpowiada za smarowanie w tym silniku, więc to połączenie bezwzględnie musi być idealne, a żeby silnik w Sokole mógł działać. Więc teraz będę szlifował ten wałek, żeby to po prostu zrównać. No i tyle. No i później będziemy się zajmowali już, myślę, że regeneracją wału. Pozdrawiam. No dobrze, szlifujemy powierzchnię styku czopa górnego, tak, prawego w tym momencie z powierzchnią uszczelnienia olejowego, czyli ta powierzchnia będzie zregenerowana, żeby to była, mówiąc potocznie, płaska. No, zjedziemy jakieś tam około 2 dych. 20 trzeba tutaj zjechać, żeby to zrównać, bo tam był stożek w środku. No i grzery też, nie? A ta długość w tym zakresie tego czopa nie ma znaczenia większego absolutnie, skoro i tak będziemy dorabiali nową obsadę, więc zależy nam na tym, żeby to było po prostu ładne, równe, no i szczelne, bo to jest tutaj najważniejsze, nie? Więc dobrze, czop mamy zregenerowany, powierzchnia styku jest jak nowa, więc ten stożek w środku też poprawiliśmy.
więc idzie to teraz do czyszczenia oczywiście, żeby nie zostało tam żadnego brudu po obróbce. No i to połączenie tutaj będziemy mieli zrobione, czyli po montażu silnika będzie to wyglądało gdzieś tak, prawda? No i w to miejsce będziemy robili tutaj to uszczelnienie. No i będzie to działać tak, jak to ma działać, żeby motor mógł jeździć. Pozdrawiam. No, także udało się to uratować. Okazuje się, że ten silnik właśnie nie miał chyba smarowania w takim układzie, bo jeżeli tam nie było, to z tego, co mi właściciel opowiadał, znaczy syn jakby użytkownika, który tam w latach 50. nim jeździł, no to tam był właśnie problem z przenikaniem niby oleju do benzyny, że coś tam ze zbiornikiem było nie tak i z tym głównie były problemy. No aczkolwiek na to wychodzi, że jednak ten silnik był robiony. O, ja mam tutaj dowód rejestracyjny i mam książkę. Ja sobie to tak powiesiłem, ale zaraz zobaczymy. Bo tutaj jakby jest fajna historia tego motocykla. Dlatego też chcę go odbudować, bo on, słuchajcie, ostatni raz był na drogach. Zaraz wam powiem, w którym roku. A w ogóle rewelacyjna motocykl marki CWS. Tutaj mam jeszcze... Tutaj nie to. Aha, w 59. Słuchajcie, w 59 miał zostać przekazany jako eksponat muzealny. Ośrodek Badań Transportu Samochodowego Warszawa. No i tutaj napisali, że oni nie chcą tego motocykla, czyli do 59, no ale wiadomo, od wojny to tam ponad, nie wiem, 15 lat, to dużo rzeczy mogło się dziać z tym Sokołem, ale wiemy, że miał dwóch właścicieli po wojnie, tak? Był w Jeleniej Górze i później z Jeleniej Góry pojechał do Gniezna. Nawet to nie była Jelenia Góra, to wtedy były Cieplice Śląskie Zdrój, Matejki 10. Stanisław Urbanek był pierwszym właścicielem. I on był tutaj, jest wpisany w 54, więc w sumie też nie wiadomo, co tam wcześniej, jak to wyglądało, no ale tak tutaj jest w dokumentach. Tutaj jakieś nawet rozmiary opon są 4.019, każda inna 100 mil Dunlop i Goodyear. Patrzcie, 3 opony i każda inna. Także tak... Rusza to wszystko z kopyta. Ja mam już kolejne filmy, bo ten remont idzie do przodu, tylko ja nie miałem czasu, żeby tutaj coś nagrać wam i pokazać, bo tak jak mówiłem na początku, zlot w Łebie. Bike Week Łeba to jest takie moje dziecko, od 15 lat tam to organizuję, odpowiadam za ten zlot całościowo i to mnie bardzo pochłania, pożera czasu, energii, emocji, różnych innych rzeczy, więc... jakby to mnie tak trochę wypaliło i zawsze no, jestem skupiony na tym, żeby to wszystko dograć i o niczym nie zapomnieć. Ale teraz już kończę. Jeszcze jakieś ostatnie papierki, jeszcze właśnie muszę ZAX rozliczyć. No jest tej papierkowej takiej roboty bardzo dużo. No ale jestem zadowolony, bo wszystko się udało tak jak miało być. Były tam wiadomo jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam z tyłu w tle musiałem gasić różne pożary, w stylu jakaś tam rura, wywaliło rurę i oczywiście ktoś uprzejmy doniósł na przykład, że tam coś tam, jakieś koparki, nie koparki, ale dziękuję właśnie tam tym wszystkim mieszkańcom Łeby, bo naprawdę duża pomoc i wsparcie, także to jest fajna sprawa. Dobra, ja już nie będę przyciągał, zdradzę wam, że kupiłem wczoraj sobie numer ten z maluchem. I tak sobie myślę, że dla rozluźnienia zrobię odcinek z maluchem. Mam tam jakiś też wykrywacz, bo kupiłem Deusa 2. Mam paczkę z Temu. Paczka z Temu, tutaj przyszły jakieś akcesoria takie kempingowe, więc też muszę z tym zrobić odcinek. Co tam jeszcze? Przyszła paczka ze Stanów i też fajne rzeczy mi się udało kupić harley'owskie. Czeka Harley, którego kupiłem w ciemno na podstawie zdjęcia. Już wiem, że jest inaczej niż było na zdjęciu, ale to też czeka na odcinek, który sobie zrobiłem. Czeka nam też automat nowy, więc będzie coś też z tym automatem. No i tutaj wam pokażę jeszcze, dawno tutaj nie widzieliście, a może są nowi widzowie, jak ta moja stodoła tu wygląda. Tutaj wczoraj postawiliśmy
ten dystrybutor Arala, on jest taki niski, się zastanawiam, czy jakiegoś podestu dla niego nie zrobić. Nie wiem, albo z cegieł zrobimy, albo może drewniany. Zobaczę. Ale fajnie to już wygląda, zobaczcie jak to się fajnie prezentuje. Coraz lepiej. Szukam atrapy tego, fotoradaru. Jakby ktoś miał gdzieś, widział na złomie, to kupię taką atrapę fotoradaru. Znaczy likwidowali, kiedyś były te fotoradary, likwidowali, więc pewnie gdzieś tam na złomach są, może akurat nie gdzieś tam u kogoś zalega. Dzięki, słuchajcie, za każdą subskrypcję, za każdą łapkę, za każdy komentarz. Ja to wszystko czytam. Jestem naprawdę wdzięczny, że tak dużo ludzi jakby ogląda. Teraz w Łebie był Armagedon, bo po prostu strasznie dużo was przyjechało, tych osób, które oglądają. I to było bardzo miłe i fajne, żeby się z wami spotkać. O, Grzesiu tutaj w gabinecie Harry'ego Pottera. Ty rozmawiasz, czy tak? Tak. Aha. Bo słuchajcie, tu mamy jeszcze różne naszywki. O, właśnie, nasz kolega Tomek zrobił najlepsza szczepionka na świecie. Matko i córko. Ozzy Osbourne. Jakieś tutaj, o, naszywki. Słuchajcie, to jest cała szafa. To jest cała szafa, gdzie są różniste naszywki. Także też zapraszam na stronę motozloty.com. O, cześć, i Maciek jest, o. Kurczę, na nagraniu spóźnienie. No, spóźniłeś się. To dopiero wczoraj. A, i tutaj mamy jeszcze beczkę drugą od koleżanki Madzi. To też otworzymy tutaj kącik kawowy. Ale najlepsze jest, właśnie, bo Łysy zabrał kubki i kubki nam poginęły i to ktoś z ekipy nam zabrał. Także jak ktoś pamięta, ktoś zabrał przypadkowo kubek, to miło będzie jak odda. No i dobra, i mam nadzieję, że jakiś live będzie. Słuchajcie, jeszcze miało być podsumowanie Stanów. Mam nadzieję, że z Kamilą chciałem też takiego live'a zrobić. W ogóle ja chciałem tutaj odpalić live'a, żeby coś się działo. Mam nadzieję, że to już jakoś wróci na ten, że ja już dochodzę do siebie, jeszcze chcę po prostu skończyć też i... ale już tu znowu, już przyszły rok, bo już tam jakiś wybór loga nowego. No to też jak jest logo, to ja wtedy mogę już też jakieś gadżety, już jakieś inne rzeczy zamawiać, żeby to wcześniej sobie leżało i żeby właśnie był spokój przed samą imprezą. Kończę na dzisiaj. Dajcie znać, czy właśnie, bo tak się zastanawiam, mam teraz już na kolejny odcinek też co tam dalej z silnikiem, więc może będę starał się tak bardziej na bieżąco to wrzucać. No, zobaczymy. Trzymajcie się, miłego wieczoru wam życzę. Cześć.